powiedzieć, że... I już się uzależniasz, tak? Tak. Ja wiem, co tu się dzieje. O, tego to się nie spodziewałem. Nie no, tutaj przyjść samemu to jest... Nie, niemożliwe. Niemożliwe, no. Zabiliby cię, okradli wszystko. Ale narkomanią. Ile kosztuje mniej więcej wynajęcie mieszkania w Medellin? Wiadomo, że to oczywiście jest zależne od miejsca, gdzie mieszkasz, no to wiadomo. Ale na przykład jak ktoś by chciał mieszkać na, nie wiem... No tutaj. Tutaj może mieszkać ktoś z zagranicy, sobie przyjedzie coś Tu mam wynająć? przyjaciel, który tutaj mieszka i płaci 350 miesięcy złotych. 20-30 peso? Tak. Czy Tak, 20 zł. 20 zł. złotych. Media hora. za pół godziny. Za pół godziny 20 zł tutaj kosztuje wódka. Me contaron. Powiedzieli go. Podobno. Kolega mu powiedział. Słyszał. Dobra. No i siemanko w kolejnym odcinku z Medellin. Chciałem właśnie coś zjeść. To jest Paweł, jakbyście zapomnieli, jak wygląda. To już końcówka mojej serii z Piotrkiem, także oglądajcie. Bo długo mnie nie zobaczycie. Jak długo? W styczniu, miesiąc. Dla niektórych miesiąc to długo, oczywiście. Dla mnie to też będzie długo, bo kolejny miesiąc będę podróżował sam. Ale wiecie, to już jest 4. miesiąc. Znaczy zaczyna się 4. miesiąc podróży. No i zmęczenie łapie, no. Ja byłem w tylu krajach teraz, tyle czasu spędziłem w samolotach i wszędzie, że to zmęczenie się lekko zaczyna. Ale to parę dni w Tajlandii, które byłem, naprawdę mi pomogło. Także to było świetne. Troszkę zresetowało mi głowę i jest mobilizacja, żeby nagrywać jeszcze i żeby dokończyć tą trasę. No i dodatkowo nie ma co czarować. Grudzień, listopad i grudzień to najlepsze miesiące na YouTube i trzeba cisnąć. W dzisiejszym odcinku zobaczycie gościa specjalnego, czyli Jessikę, z którą się później spotykamy. Mamy naprawdę fajny, przygotowany plan, znaczy ona przygotowała dla nas świetny plan na miejsca, które w ogóle byśmy sami nie wpadli, żeby pojechać i w sumie nie moglibyśmy nawet pewnie sami tam pojechać. Gościu się z Pawła śmieje, że chodzi spięty jak plandeka na żuku. No i zapowiada się ciekawie, no. Będzie i dzisiaj z nami i jutro jeszcze dodatkowo, także bardzo się cieszymy. I w ogóle niesamowite jest to, że dziewczyna z Kolumbii, która studiowała w Polsce, koleżanka naszego kolegi, którego serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za skontaktowanie nas razem, i mówi po polsku i to jest ciekawe. Patrzcie, jaki piękny mural. No, jesteśmy z Jessiką. Cześć! Dobra, a czekaj, no to skąd znasz polski przede wszystkim? Bo mieszkałam w Polsce i no, musiałam rozmawiać z ludźmi, no to dlatego mówię po polsku teraz. I nauczyłaś się w Polsce mówić, tak? Tak. To jest niesamowite. Ile czasu ci to zajęło? Byłam w Polsce 3 razy, a mieszkałam pierwszy raz 6 miesięcy, później wracałam, mieszkałem prawie 3 lata i 2 lata temu wracałam do Polski jeszcze raz i mieszkałam 6 miesięcy w Warszawie. A w jakich miastach mieszkałaś? Najpierw mieszkałam w Szanowie, to jest pomiędzy Krakowie a Katowicami. No. Później mieszkałam trochę w Krakowie, Sklerskiem Porębie, podróżowałam po Polsce, w Warszawie też. Wszędzie po trochę. Super, dobra, gdzie jesteśmy teraz? To możemy iść już po kolei. Teraz jesteśmy w Park Moravia. To jest bardzo ciekawe miejsce. Możemy powiedzieć, że to jest wioska w środku miasta, w środku Medellin. Ta dzielnica powie bardzo ciekawa historia, bo w latach 80. się okazało, że to był, pomóc mi jeszcze raz ta słowa, Wysypisko śmieci. wysypisko śmieci. Dokładnie. I całe śmieci tutaj wyrzucali, ale niedaleko stąd mamy stacja Norte. Ta stacja Norte, czekaj, bo muszę pamiętać, jak to się nazywa.
taka główna stacja, że Ale stacja czego? Że śmieci przywozili, czy że... autobusowe, A, że... autobus, aha, dworzec. Jeszcze raz? Dworzec. Dworzec, Tak, tak. dworzec, no. No to niedaleko jest dworzec stąd. I no to ludzie, którzy potrzebowali emigrować, bo kiedyś Kolumbia była tak niebezpieczna, ludzie szukali bezpieczne miejsce i dodatkowo potrzebowali szukać pracy, wszystko, nowe życie. A tutaj był taka teren płasko, ale wyrzucali dużo śmieci. Tak, no. Dla nas śmieci, ta słowa jest taka, wiesz, niedobra, śmieci, Tak, no. ale dla nich śmieci był ich możliwości w tym momencie, bo znaleźli materiały, żeby budować domy Okej. i nawet jedzenie też. Ja czytałem, że to... Bo dobra, powiedzmy o tym, że tutaj tą dzielnicę wybudował Pablo Escobar, tak? Nie do końca. Nie do końca? Ta dzielnica był, jeszcze raz, Wysypiskiem śmieci, tak. wysypiskie śmieci i ten miejsce się wypalało. Okej. A w tym momencie Pablo Escobar był w trasie, że budować jego kariera polityczna. Polityczny, tak, chciał zostać prezydentem Kolumbii wtedy, tak? Najpierw Chciał do rządu wejść, do rządu i- kongresista i później Tak, no. kto wie, prezydentem też. A był w trasie, żeby budować jego kariera polityczna, no to był taki projekt, który się nazywał Medellín Ves Tugurios. Tugurios są takie domy, które są budowane z takim materiałem. Tak, no. Drewniane, ale nie takie drewniane dobre, taki wiesz, które znaleźli w śmieci. No ja właśnie czytałem, że on właśnie chciał zrobić coś takiego, że ten projekt Medellín bez biedy, czy Medellín bez domu, Tak. żeby każdy miał swój dom, żeby każdy miał... Tak. Dobrze, no bo- to rodziny, które stracili wszystko, dostali domek dzięki Tak. temu, że Pablo Escobar dał dla nich domek, ale nie tutaj. Tam, gdzie wy byliście dzisiaj Tak, no. rano, tak. Dobra, czyli to tutaj, gdzie my jesteśmy, to on tutaj miał jakiś wkład w to, czy on nie miał żadnego wkładu? On to wybudował, czy on tego tu nie budował? On tu nie budował. Aha, On budował tam. tam gdzie byliśmy wcześniej, Tak. tak. Okej. Bo czytałem, że on tam Później wybudował chyba 700 domów, czy jakoś... Rząd budował tutaj. A, okej, dobra. Najważniejsze pytanie. Na pewno interesuje to bardzo, bardzo wielu ludzi. Co ludzie tutaj sądzą właśnie o Pablo Escobarze? Bo to jest bardzo ciekawe. Tak, dobra. Teraz, w tym momencie o Pablo Escobar ogólnie my nie rozmawiamy. Okej. Czasami niektóre... Okej, dobra, to na razie. Do widzenia. Koniec. Niektóre oglądamy filmy, na przykład seriale, bo to jest bardzo popularne, ale o ten temat dla nas nie jest taki ciekawy, że wow, No nie. tak. Bo mogę powiedzieć, że są dwie strony. Niektóre kochają go, Niektórzy tak. niektórzy, Okej. a niektórzy Nienawidzą, nienawidzą, bo mogę powiedzieć, taki wiesz, nie jestem pewna, że 80% Kolumbijczycy mają co powiedzieć o Pablo Escobar, Okej. że moja babcia był gdzieś i on wypuszczał jakaś bomba albo coś Tak, no i zginął ktoś, i tak. zginął, no to tak. Nie taki direkt, ale przez przypadek niektórzy zginął, umierali, Tak, no. bo ta wojna i tak dalej. Ale na przykład teraz jesteśmy w dzielnicy Moravia i tutaj trochę go kochają, Właśnie, bo tutaj mieszkają ludzie, które dostali domy, nie tutaj, nie tak, dostali tak. No, tutaj, gdzie tam, gdzie dostali byliśmy gdzie wcześniej, indziej, tak. ale wiesz, mają rodziny, że dzięki Pablo No. mają domy, mają lepsze warunki. No ja właśnie tak czytałem, że niektórzy go uważają za takiego Robin Hooda, bo on dał szpitale, budował domy, budował, ludziom niektórym przyjeżdżał, pieniądze rozdawał normalnie też. Ja o szpitalu nie słyszałam. No, a Słyszałam szkoła, bo jego mama była nauczycielka. Aha, dlatego, I ona okej. bardzo chciała też pomagać ludziom, no okej. to ona coś powiedziała, hej Paulo, daj coś dla... A drogi budował też podobno w Medellín, nie wiem, ale
co jeszcze uważasz o tym, że ludzie wykorzystują jego twarz, jego wszystko, żeby promować Kolumbię? Czy to jest dobre, że promują twarzą mordercy, terrorysty i przemytnika narkotyków największego na świecie? Na przykład ja nie jestem za, No. bo ja byłam w innych krajach, trochę podróżowałam i mam nazwisko Escobar. No to jak podróżujesz... Właśnie, ja zapomniałem o tym. No. Właśnie. Przepraszam, chciałbym jeszcze raz przedstawić Jessica Escobar. Zapomniałem, faktycznie. No i wiesz, jak podróżujesz i masz nazwisko Escobar, To od razu To jest do takie- przeszukania. tak, Wszystko. no serio, tak jest. Tak miałam w Albanii, albo jak wracałam do Kolumbii, miałam jakaś stop, Sherbak, No. nie pamiętam gdzie, tylko, zobacz, patrzyli mój paszport, Escobar i prosto. Serio, wyglądam jako, wiecie, nie, Dobre. tak, Ale, no to ale ja nie jestem za. twoja rodzina miała w ogóle coś wspólnego, czy to po prostu masz takie samo nazwisko? To jest nazwisko popularne, ale w tym czasie, jak miałaś ten nazwisko, to nie był dobry. No nie, no wiadomo, no to ludzie zmieniali chyba to nazwisko, bo kłopoty Niektórzy mogły być. zmieniali, niektórzy zostawili, ale był taki problem, żeby dostać nowe pracę albo być trochę No. zaufany, że był taka sygnał, że Escobar. No tak. No to ja nie jestem za, kiedy sprzedają koszulki, El Patron i tak dalej, ale w drugiej stronie znam albo wiem, jaka jest sytuacja w Medellin i w Kolumbii, że jest dużo ludzi, którzy nie mają pracy i tak. sprzedają rzeczy na ulicy. No to wiesz, są turystów, które bardzo lubią ta historia i czy jest taka fajna koszulka, kupią i to jest pieniądze dla ludzi, które muszą tak. pracować. No to są dwie strony. Ja właśnie dzisiaj o tym samym powiedziałem we wcześniejszym filmiku, jak nagrywaliśmy, jak byliśmy tam właśnie na tym barze Escobar, że z jednej strony wiadomo, dla Kolumbijczyków to jest zła historia, która się tu wydarzyła, ale z drugiej strony, skoro oni mogą wykorzystywać tą twarz jego i zarabiać na tym pieniądze teraz i jakoś z tego skorzystać, no to czemu nie? Znaczy- Powolutku. No, O, znaczy są osoby, których nie powinno się wykorzystywać twarzy. Ja uważam, że na przykład taki Che Guevara z Kuby, Escobar i tak dalej, No. to byli źli ludzie, ale z drugiej strony tak Kolumbijczyków, jak każdy turysta, który tutaj przyjeżdża tutaj, bo kojarzy Kolumbię z Pablo Escobarem. I tak to trzeba przyznać. No. Bo I to czym- myślę, że to jest nasza robota jako Kolumbijczycy, że No. oczywiście nie możemy zmienić ta historia, Tak, no. ale wiesz, że ja nie lubię, kiedy podróżuję i mówią, że... cię przeszukują. No to nie lubię oczywiście, a też nie lubię, kiedy tak żartują, że o, jesteś córka albo wujek, wiesz, ja mówię, że serio to jest zabawne, Serio? ale wiesz, no, No, nie, no tak, no ja cię dobrze rozumiem, no ale no, ciekawe, ale możesz to wykorzystywać. Jak ktoś będzie niedobry dla ciebie, wiesz kim był mój wiek? Uważaj sobie, mam na nazwisko Escobar. no. Nie, no tak, no racja, no. Fajnie. Dobra, chodźmy dalej zobaczyć. Jessica, a dlaczego Polskę wybrałaś akurat? Jak to się stało? Bo to jest ciekawe, też No, teraz o to tym jest pomyślałem. ciekawe. Skąd w ogóle Polska? Mieszkasz po drugiej stronie świata całkowicie. Wie co, Polska nie jest taki kraj, że wszyscy marzą poznać albo odwiedzić, ale ja poznałam chłopaka A, okej, dobra. Czyli tak to Jest. się zaczęło. i tak się zaczęło. Okej. Dobra, a jeszcze jedna rzecz. Jak uważasz, jak jest teraz z bezpieczeństwem w Kolumbii? Jak bardzo zmieniło się na przestrzeni lat? Mogę powiedzieć, że dużo. Na przykład, kiedy byłam mała dziewczyna, Tak, no. dziecka, mieszkałam w dzielnicy numer 9. I Tak. ta dzielnica prawie codziennie się walczyła pomiędzy dzielnica 8, numer 8. Okej. I Ale walczyli ze sobą? tak, broni A, mieli, strzelali się i tak dalej, okej. No to, ale dla nas to był taki naturalny, że jeszcze raz walczą, no to nie możemy chodzić nigdzie. Czyli trzeba było uważać na siebie bardzo, tak? Tak. I na przykład nie wolno chodzić
jak jest ciemno, bo niebezpieczny był, ale teraz jest kompletnie inaczej. Okej. Oczywiście trzeba uważać, w niektóre miejsca nie możesz chodzić w telefonie, jak teraz, Jak teraz tak? ale tutaj jest spoko, ale tak, generalnie lepiej. Jest dużo lepiej. No bo jakby nie patrzeć, Kolumbia jest teraz bardzo popularnym. Bardzo turystyczna. Bardzo turystyczna jest, właśnie. Jest piękny kraj. O, no. A jak ktoś przyjeżdża do Medellin, którą dzielnicę powinien wybrać, żeby się zatrzymać? Poblado chyba najlepsze, tak? Wiesz co, Poblado jest bardzo turystyczny. Jest rozwinięta dzielnica. Tak. Tam fajnie się bawi i tak dalej. Ale mogę powiedzieć, że jako lokalce, Tak. Medellin ma wiele twarzy, które ja uwielbiam. Okej. No to ja polecam odwiedzić Tu. Pijany. Jany, tak. Polecam odwiedzić oczywiście Poblado, ale niektóre dzielnice też. Centrum ma trochę magia też. Jest W centrum jest inaczej, no Inaczej. dokładnie. Dzisiaj byliśmy w centrum. Jak widzisz tam, No. są widoki, że też wyglądają inaczej i to Tak, trzeba zobaczyć. Ja uważam właśnie, że centrum, a Poblado to zupełnie inny Medellin. Powiedz co, jak turystów chodzą tylko w Poblado, No. myślą, że w Medellin jest tylko impreza, Tak, prostytucja tak. No na Poblado to widać bardzo, bo tam dziewczyny to stoją jedna obok drugiej. i dlatego jako my, dziewczyny z Kolumbii, podróżujemy też tak, Źle was odbierają tak od razu? że wiesz, jesteś Kolumbijka, hot, No. wiesz, A i nie. od razu liczą na jedno, co? Tak. Dobra, no. A jak myślisz, tutaj turysta może tak po prostu sobie przyjechać, czy tutaj lepiej mieć kogoś lokalnego, jak się przyjeżdża na tą Lepiej, dzielnicę? dużo lepiej. Lepiej mieć Tak, kogoś lokalnego, tak? Żeby się 100%. Dobra, w ogóle jeszcze powiedzmy o tym. Jessica robi wycieczki dla Polaków, tak? Tak. Tak, no to powiedz coś. No to powiedz coś ciekawego. Jeszcze Tutaj- raz, pytałeś coś, bo może Tak, nie rozumiałam. jakie wycieczki robisz dla Polaków tutaj? Dobra. Tutaj Na tą dzielnicę na przykład, robisz też po Medellin wycieczki, czy po Medellin nie robisz? po Medellin robię, teraz mniej, bo wiesz, też mam drugie pracę, no to nie zawsze Tak. mam czasu. Ogólnie teraz robię wycieczki po Kolumbii, planuję wycieczki, Okej. odprowadzam po Kolumbii, ale kiedy mam wolny czas, to oczywiście po Medellin też i nie odprowadzam tutaj, Aha. bo wiesz, dla was prawdopodobnie jest ciekawe, ale dla wszystkich nie i No. jak podróżują tutaj w Kolumbii, nie mają dużo czasu. Tak. No to poznać Medellin trzeba nie tylko parę dni. Tak, no ja myślę, No to- że tutaj fajnie zatrzymać się tak nawet na tydzień czasu w takim Medellin, bo tu jest dużo miejsc do Około. zobaczenia. Tak. No to ogólnie oprowadzam po centrum, Komuna 13. Taka dzielnica, gdzie jestem wolontariuszką Mhm. i tam pomagamy dzieci. To jest Fajnie. niesamowity widok, no to też Ja- pokazuję tych miejsc czasami. Ja właśnie jak byłem w święta tutaj, to też robiliśmy paczki dla dzieci na Komunie 13. Zanosiliśmy taczki na święta i dawaliśmy. Mhm. Też fajnie. Dobra, ja wam w ogóle w opisie zostawię link też do jak do Instagrama twojego najlepiej, czy jak? Jak się kontaktują ludzie z tobą? Lepiej Instagram. Instagram najlepiej, co nie? No, Tak. też tak myślę. No dobra. Co tu mamy jeszcze do zobaczenia? Jedziemy już dalej, czy jeszcze tu coś? Chcieliśmy was pokazać, jak wygląda, bo powiem ci, że jak wyruszyli dużo śmieci, było niemożliwe wszystko sprzątać, No, no to powolutku się robiła taka góra, no, a w środku to tylko jest śmieci, okej. ale rząd miał może 10 lat temu taki projekt, że budowali największy ogród Okej. w Medellin. A, Jest tutaj. I to jest tutaj, okej. Jest tutaj, no to To możemy iść zobaczyć, bardzo ciekawe, no. ale pamiętaj, że powiedziałem ci, że Tam były dawno śmieci. nie inwestowali Aha, pieniędzy no tak, na mówiłaś tej na ogrodzie, początku. no to nie wiem, co będziemy zobaczyć. No dobra, no Mam dobra. nadzieję, że jest coś dobrego. Okej.
A jeszcze jedna sprawa, bo wiem, że Pablo Escobar miał kiedyś tu swoją drużynę piłkarską. Ta drużyna piłkarska dalej istnieje? Nie rozumiałam jeszcze raz. Drużynę piłkarską, w piłkę Pablo Escobar był właścicielem drużyny piłkarskiej. To ta drużyna cały czas jest, czy ona nie istnieje, czy nie wiesz? Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, Ale o. może David wie. O. David, ¿vos sabes si, porque no conozco esa historia? No, właśnie pytałem Jessiki, czy cały czas jest ta drużyna i właśnie kolega tu podpowiedział, że jest. No, Nazywa się Nacional Nacional. się Tak, dobra. Fajnie. Fajnie odkrywać takie trochę inne Medellin. Jak byłem tutaj 4 lata temu, no to widziałem dość trochę, ale tutaj akurat nie byliśmy, także fajnie. Coś nowego. To miasto jest ogromne. Ile tu żyje? 2,5 miliona ludzi? Nie więcej. Nie, więcej. Więcej. Jeśli patrzysz w internecie, będziesz wiedzieć, że No na są internecie jest 2,5, 3, no. miliony, ale więcej są. Okej, Bo teraz też mieszka dużo ludzi z Wenezueli tak, no. i się urodzili dużo dzieci, no to tego nie liczą, są więcej teraz. No tak, okej. Dobra, a powiedz mi, jak wygląda tutaj sytuacja? Kartele w ogóle dalej istnieją w Kolumbii? Znaczy, istnieją, ale czy to jest takie oficjalne dalej, czy to już się pozmieniało? Mogę powiedzieć, że to się pozmieniało, kiedy było tak ewidentnie, że istnieje i tak dalej, ale teraz jestem pewna, że są, ale wiesz, nie pokazują ich Nie siłę pokazują, tak. i tak. Znaczy, no, wiadomo, na całym świecie, są dilerzy i tak dalej, narkotyków i w Europie się nie mówi kartele, tylko inna nazwa jest, ale wszędzie to w sumie działa. Ale kiedyś tutaj było to bardzo oficjalne chyba i wszyscy Tak. wiedzieli, kto był I w kartelu, był kto nowy, działał. Pewnie oni że wiedzieli, że jeśli dużo pokazują, to jest gorzej dla No, nich. no tak, no tak. Im więcej pokazujesz, że masz, tym większe problemy później się ma, dokładnie. Oczywiście. No i kartel z Medellin, no to był najbardziej sławny kartel na całym świecie chyba No. w tamtych czasach. Popatrzcie, jak to wygląda. Tu jesteśmy teraz na Bronxie, na najbiedniejszej dzielnicy właśnie w całym Medellin. I co Jessica mówiłaś, że tutaj jest... O, patrzcie, jak palą. Wiesz co, tutaj dużo się dzieje. Sprzedają narkotyków, jest ludzi, które pracują jako sprzedawcy, wiecie? Tak, dilerzy narkotyków, tak. Ale też... Co tu się dzieje? Ja pierwsze. Jak się mówi, osoba, która segreguje na przykład plastik, metal. Śmieciarze, tak. Śmieciarze. I tak pracują, no to trochę pracują, dostają pieniądze i te pieniądze dopiero kupią narkotyki. Narkotyki. A jakie narkotyki tu najczęściej zażywają? Biorą tu fentanyl? Wiesz co, to też nie jest tak popularny. Tutaj jest bardzo popularny narkotyk, który się nazywa bazuko. Bazuka, a to słyszałem o tym, no. To jest ten Mówią, że jak próbujesz raz, wystarczy, bo jak mogę powiedzieć, że... I już się uzależniasz, tak? Tak. Ja pierwsze, co tu się dzieje? O, tego to się nie spodziewałem. Tutaj też jest taki odpad z kokainy, który zostaje taki syf najgorszy i że to właśnie robią bazuko. Bazuka z tego robią, no właśnie. Patrz, co tu się dzieje, wow. Nie no, tutaj przyjść samemu to jest niemożliwe. niemożliwe, no. Zabiliby cię, okradli wszystko. Ale narkomanią. La cuadra que no podemos entrar le llaman los cambuches. Ta ulica, że nie można w ogóle wchodzić, się nazywa Los Cambuches. Los Cambuches, tak? I co tam jest typowo? Ale tu wszędzie są sami narkomani. Ostatni raz czytałam takie wiadomości, że powiedzieli, że jest jakieś laboratorium tutaj, że produkują kokainę. Jeju, co tu się dzieje? Nie no, szok. Popatrzcie, co tu się dzieje cały czas, no nie. Esos son aguapaneleros. Sí. Patrzcie, tu wszędzie siedzą ludzie. I wszędzie naćpani ćpają tylko. Ja pierdzielę, masakra. Vamos a pasar No. por el Raudal, otra zona. A teraz będziemy w ulicy El Raudal. Euraudal, tak? Co to znaczy? O, ale tu I spał to na jest śmieciach. zona, A tutaj co rozdają ludziom? prostytucji. Jakieś jedzenie czy coś? Rozdawali? tak, widziałeś, że są niektóre, które mają takie ubranie pomarańczowe? Tak, no. To, No, aha, to oni są z dają- pomocy, tak? Tak, pomocy. Okej.
przygotują agua panela i chleb i dają dla nich. Jeju, co tu się ludziom dzieje? A właśnie, ja zapytałem, bo wiesz co to jest fentanyl, ten taki narkotyk, Tak. co w Stanach biorą? Mhm. To tutaj też to ludzie zażywają, ten narkotyk zombie, czy tutaj Nie tego nie słyszałam biorą? o tym. Na los bares. O, tutaj. Najpopularniejsze bary. A, to są bary z prostytutkami, tak? tak. I to są często prostytutki z Wenezueli czy z Kolumbii? Bo ja słyszałem, że właśnie bardzo dużo tu dziewczyn z Wenezueli jest. Teraz bardziej. Z Wenezueli bardziej, tak? Tak. Czyli tutaj turysta to nie przyjdzie sobie po prostu, tak? Nie wraca. Przychodzi i nie wraca już. No, Ojeju. Para ahorita aquí por la Veracruz. jest. Ale mocno to wyglądało. Nie no, mocno na maksa, no. Powiem wam, tak dużo widziałem w życiu i myślałem, że to co widziałem ostatnio w Vancouver to było już mocne, ale to co zobaczyliśmy tutaj to już przeszło wszystko. Tak, no, ciężko to opisać w ogóle. Niesamowite, że tu trafiliśmy. O, tu właśnie ktoś zadymia. O, chyba też wziął coś mocnego. O właśnie, a Jessica jeszcze może mi powiesz, wiesz po ile w ogóle ten narkotyk kosztuje tutaj na ulicy? Ten co mówiłaś, ten odpad, jak to się nazywało? Bazuko. Bazuka? Ile to kosztuje na ulicy? Jak 2 oni to za... 2 złote? Tak, niektóre kupią za 2. Ojej, oni to To biorą... zależy ilości, wiesz? Ale oni to palą czy do żyły biorą? Palą. Palą, no właśnie, no to tak jak fentanyl, bo fentanyl też palą. Palą też. Też, no. Ale tam gruby przećpańcy były. Ja, no masakra. To z czego ta bazuka jest zrobiona? To jest ten odpad kokainowy, czy to jest coś innego jeszcze? Coś O, dodatkowo, coś ale dodatkowo. co nie pamiętam. Ale No. mogę sprawdzać, co Nie, jeszcze tak, ma. jak nie wiesz dokładnie, to nie drążę tematu, ale masakra, co to musi być w ogóle? No i co tam jest w tym? Taka kokaina, ale ta, która... Ten odpad, Tak, kafeina też, methanol Metynol? i bikarbonat de sodio. To jest soda, taka... A, czyli taki miks robią. A, to oni to po prostu na kryształ taki gotują chyba i później się to pali. Ja pierwsza masakra. No, zaskoczyła mnie ta dzielnica naprawdę. No tam serio jest inny świat. Inny świat totalnie. O, ladyboye szły. Transwestyci. Też jest taka wiele stacji autobusowe, no to na przykład ja kiedyś często tutaj chodziłam, ale też jest za niebezpieczny. 2 razy Niebezpieczny. próbowali mi Ukraść, no. No. I też są, wiesz, są na, że są... Tak. Tutaj te dziewczyny, które stoją, to wszystkie Tak. to prostytutki, tak? Tak. Mhm. Ale tutaj prostytutki pracują dla jakiegoś kartelu też, czy one sobie mogą dla siebie pracować same? Czy mają szefów wszystkie? Generalnie mają szef. Szefów mają, Tak. no. Tu jest specjalny. Czy pracują Tak. tutaj, oni sami nie pracują. Patrzcie, tutaj po prostu wszędzie stoją prostytutki, w rzędach po prostu. Jedna obok drugiej. 20-30 peso za Tak. seks? Sí. Tak, 20 zł. 20 zł. złotych. Media hora. za pół godziny. Za pół godziny 20 zł tutaj kosztuje prostytutka. Me contaron. Powiedzieli go. Podobno. Kolega mu powiedział. Słyszał. Dobra. Rozumiemy. I tu. Tutaj jest cała ulica, właśnie wszystkie bary tylko z prostytutkami. Pokój albo Patrzcie, co tu się mieszkanie. dzieje. Powiem wam, że naprawdę Vancouver zrobiło duże wrażenie na mnie, ale to co się tu dzieje to jest nie do opisania po prostu. Patrzcie tutaj, całe grupy ludzi. Dobra, teraz jedziemy na ulicę, gdzie... Jak się mówi po polsku, Paweł? Jak to się robi? Paserzy sprzedają telefony, że jak gdzieś ukradną wam coś, jakiś telefon albo coś, no to prawdopodobnie na tej ulicy możecie go kupić.
Już będą tutaj sprzedają właśnie też złodziei, paserom i tak dalej. Powiedz jeszcze raz tutaj, jak to się stało. No, że niedaleko stąd studiowała moja koleżanka No. i jakiś złodziej. Złodziej, no. Złodziej jej ukradł? Ukradł i... Laptopa? Laptopa, Tak. tak. I ona tutaj szukała przez parę godzin i się okazało, że znalazła ten komputer i no, dostała. I dostała. Oczywiście Musiała zapłacić, no tak, no ale odzyskała. No. Czyli no, wow. No i tutaj jest właśnie to, co siedzą ci wszyscy ludzie. Coś stracicie, to tu możecie odzyskać, jak zapłacicie. A my dzisiaj w ogóle tutaj nieświadomie z Pawłem w dzień łaziliśmy. Nawet nie wiedzieliśmy, że jesteśmy w takim miejscu. Ale w dzień to zdecydowanie lepiej wyglądało niż teraz. Bo teraz to tu jest miazga. Szkoda, że tak jest przyciemniona trochę ta szyba. O, tu możecie sobie kupić, odzyskać coś. Okej. Jessica, gdzie idziemy teraz? Idziemy odwiedzić Medellin z góry. Okej. Jesteśmy na... Na dzielnica Caicedo, Caicedo, okej. Mówisz Medellin, a nie Medellin? bo się mówi Medellin. Medellin. Tak. Czyli L się czyta G, tak? L. Tak. A, widzisz. Dwa razy L A, dwa jest razy L to G. G. Tutaj Tak. masz... Medellin. No. Wsiadamy do kolejki. Pierwsze? Zaraz zobaczcie, piękne widoki. Jeszcze raz? Ile kosztuje przejazd taką kolejką? Kosztuje około 3600. 3600, czyli 3,60. I to jest dla niektórych ludzi jedyna możliwość dojechać do swojego domu, dużo tak? pomaga, bo tylko płacą raz i mogą... I metro, i kolejka. Metro i kolejka, tak. Okej. No i popatrzcie, jak to tu wygląda. Troszkę mi się odbija światło niestety, ale myślę, że i tak jest spoko. Dobra, a powiedz mi, mają tutaj ludzie normalnie też wodę, prąd i tak dalej? Płacą tutaj rachunki też? Czy to jest tak podłączane na lewo też? Dobra, tutaj ogólnie wszystkie mają prąd, wszystko w domu, ale teraz w Medellin i w wielu miastach w Kolumbii robią, że jak mogę powiedzieć, ahorran agua, że they save water. Aha, dobra, że oszczędzać wodę, żeby o ograniczonych godzinach po prostu można używać Tak. wody, tak? I tak Okej. mają tutaj czasami. Okej. Prąd ogólnie mają, ale mają taki system, O. że jak telefon, że nie masz ładowany, Tak. nie masz pieniędzy, no to No. możesz, nie wiem, płacisz 10 i masz... Tyle prądu, ile zapłacisz. Tak. Okej, no dobra. Dobra, a powiedz jeszcze moim widzom, ile kosztuje mniej więcej wynajęcie mieszkania w Medellin? Wiadomo, że to oczywiście jest zależne od miejsca, gdzie mieszkasz, no to wiadomo, ale na przykład jak ktoś by chciał mieszkać na, nie wiem, No tutaj. tutaj może mieszkać ktoś z zagranicy, sobie przyjedzie coś Tu mam wynająć? przyjaciel, który tutaj mieszka i płaci 350 miesięcy złotych. 350 zł, Tak, okej. i ja na przykład rok temu mieszkałam w centrum i płaciłam 1500. Okej, czyli jest duża różnica, no. Tak, i gdzie mieszkam teraz płacę 2000. No to jest... To jest spora różnica, tak, no. Ale na przykład w Poblado dużo więcej kosztuje, 5000, 4000. Okej, to no to Zależy, jest... które warunki chcesz. Tak, tak, no mieszkać. to jest bardzo Ale duża złotych, różnica. tak? Złotych, Złotych, tak, no, na mówię złotych, o złotych, tak, no. tak. Patrzcie, jaki piękny widok tutaj jest. Ile się zarabia mniej więcej tutaj, jak się mieszka w Medellin? Tak Minimalny jest Minimalny 4500 złotych. 1500, okej. No. A taka średnia? Tak. Jak macie studiach i tak dalej, no to może 2300. Przynajmniej, nie, bo myśmy No. jeździli w sumie na Poblado. Na Poblado, tak, to tam jest na drogo, Poblado no. jest Jakbyśmy drogo. wczoraj poszli na drinka i za jednego drinka daliśmy Po $15, po 60 zł za drinka. 60 tysięcy za jednego drinka. Strasznie drogo. Właśnie teraz spytaliśmy jeszcze Jessiki, jak tu jest z pogodą w Medellin. Ale to dla Ciebie teraz I to jest to, że cały rok jest wiosna. Chłodno, nie? Chłodno dla mnie teraz. Chłodno to, a teraz ile może być? 23 stopnie? Mamy mniej. Mniej? Może 22? A, to duża różnica. To jest różnica. A, no tak, faktycznie. W Tajlandii też jak spadnie do 25, to w kurtkach chodzą. To już jest zimno wtedy, no. Zimno, jak jest 25.
Idziemy teraz jeszcze tutaj gdzieś połazić, idziemy na jakąś kolację. Super, mega udany dzień. Wrażenia były. Mega wrażenia były. Nie ma co ukrywać. No to co zobaczyliśmy przed chwilą, tam na tamtej dzielnicy, to ja cały czas nie mogę wyjść po prostu z szoku, który mam w swoim organizmie. Jak to w ogóle jest możliwe, że takie miejsca istnieją? Przecież to, co się tam dzieje, to wow. Dobra, przyszliśmy właśnie zjeść arepę, czyli przysmak kolumbijski. Typowo kolumbijski, tak? Totalnie. Tak, i tutaj jest mój ulubiony punkt, że jem arepę. Jest najlepsza. Medellin. Dobrze wiedzieć. Będziemy jeść właśnie arepę z serem typowo. Wzięliśmy z podwójnym serem. Fajnie. Z czego robi się arepę dokładnie? Mąka kukurydziana albo kukurydzę. Tak gotują kukurydzę, później mielą Okej. i tak dalej. Okej. Ona. Extra queso. Dobra, kończymy ten odcinek. Dziękujemy bardzo. Proszę Bo bardzo. to, co zobaczyliśmy, to po prostu było... Się w głowie nie mieści. To się nie mieści w ogóle w głowie. To przeszło wszelkie wyobrażenia tego, co myślałem, że zobaczymy. Wiecie, my myśleliśmy, że jedziemy gdzieś tam zobaczyć coś do centrum, tam jeszcze jakąś przyjechać kolejką, a tu inny świat. Inny, no. Totalnie inny świat. Także fajnie wyszło. Co? Zapraszamy na Instagrama do Jessiki. Na dole zobaczycie. Jak ktoś się wybiera do Medellin, oczywiście polecamy bardzo. I co? Zostawcie subskrypcję. Do następnego. I w kolejnym odcinku też się widzimy z Jessiką. Jedziemy na komunę 13, plus pojedziemy do dzieciaków. Na jedną, to jest też komuna? Tam gdzie To jest pojedziemy? też komuna, Tak, na komunę. tylko że inna, nie turystyczna. Tak, Jessica jest też wolontariuszką. Jedziemy coś dzieciakom zawieźć, jakieś słodycze, coś tam jeszcze. Także oglądajcie. Pozdrawiam serdecznie, na razie. Pa!